Witam w nagraniu HU6. Dzisiaj będę ostro polemizować z Cielebiasiem w sprawie Emilcina, bo widzę w nim skrajnego sceptyka emilcińskiego, a nawet rzucam mu rękawicę. Pojedynek na argumenty w sprawie emilcińskiej. Wzywam go, aby wszelkie swoje wątpliwości sceptyczne zawarł w postaci hipotezy sceptycznej, czyli pełnej historyjki, od A do Z. Niech przedstawi to w swoim nagraniu, pełną sceptyczną historię emilcińską, która, jak widzę, chodzi mu od lat po głowie. I ja tę jego hipotezę obalę w nagraniu. Ponadto w tym nagraniu będę porównywać Cielebiasia do Bernatowicza, gdyż widzę u obu tych postaci multum podobieństw, na przykład ogromne zacietrzewienie ideologiczne. Oni są do siebie bardzo podobni pod tym względem i pod wieloma innymi również. Prawie jak bracia bliźniacy, ideologiczni. Ruszamy. Dlaczego będę w ogóle polemizować z Cielebiasiem? Ano dlatego, że on mnie strasznie wkurza w temacie Emilcina. Oraz wkurzają mnie jego ataki na chrześcijaństwo i katolicyzm. To są dwie rzeczy, które mnie wkurzają. A w innych sprawach on mnie denerwuje albo śmieszy. Na przykład gdy chodzi o źródło zjawiska UFO, albo w tej dziedzinie jego wierzeń paranormalnych. No a dlaczego dopiero teraz reaguję? Bo od momentu, gdy mnie haniebnie nazwał menelem, to straciłem całkowicie do niego cierpliwość. I stał się teraz moim głównym oponentem w ufologii. Cielebiaś, czego chyba Robert Bernatowicz nawet nie zauważył, ciągle podważa w jakiś sposób Emilcin. Zebrałem sobie wypowiedzi Cielebiasia o Emilcinie z różnych lat, a więc począwszy od najstarszych, tych z debat, a skończywszy na ostatnich z jego kanału. No i zrobiłem sobie w tym celu notatki w jego nagraniach, bo nawet jak je zablokuję, to ja je widzę. Cielebiaś ostatnio zareagował na te moje notatki i spytał mnie, co tam spamuję. Powiedział mi, żebym wracał na swoją melinę, czyli nieładnie znowu się odzywa. Więc mu odpowiedziałem, że to nie jego interes, co ja robię. A więc jak widać, u tego gagatka żadnej poprawy. Nie przeprosił mnie, gdzie tam, ale brnie dalej w złym odzywaniu się do mnie. Dlatego będę robił o nim bezlitosne nagrania, i to dość często. Oraz o jego dworze, czyli najbliższych współpracownikach, czy może kooperantach. A więc Cielebiaś to teraz mój główny oponent ufologiczny. Jak również oponent w sprawach religijnych i światopoglądowych. A teraz lecimy szybko do konkretu. W nagraniu z 14 stycznia 2024 roku w rozmowie z Arkiem Kocikiem Cielebiaś twierdzi, że Emilcin jest dziwny. No to tylko dla niego jest dziwny, bo nie dla mnie. Chyba mu brakuje w Emilcinie objawów paranormalnych, czyli tego, co ja nazywam religią paranormalną. Cielebiaś myśli schematami, stereotypami, dlatego Emilcin tak go dziwi. A to jest po prostu inna technologia, inna cywilizacja. Jedna z setek albo tysięcy przybywających do nas. Ale on oczywiście całkowicie nie zgadza się ze mną w tej sprawie. A więc Cielebiaś, opamiętaj się. W przypadku emilcińskim nie ma nic dziwnego. Po prostu kosmici, dość podobni do nas, przylecieli na naszą planetę. Arek Kocik ci tłumaczył ten przypadek?
I to co najmniej 3-krotnie. Ale chyba mało z tego zrozumiałeś. Cielebiaś w tym styczniowym nagraniu prawie rozpacza, że nie analizowano Emilcina pod kątem paranormalnej teorii dystorsji. Że pojazd wygląda jak zdeformowany autobus ogórek. Cielebiaś do wszystkiego miesza te swoje zjawiska psi. Tak jak Bernatowicz. Wszędzie wpycha tę swoją reinkarnację. Po prostu mentalnie to są bracia bliźniacy. Człowieku, ogarnij się. Przecież Wolski nigdy by nie wymyślił, że autobus wisi w powietrzu. To był dla niego szok. Wolski nie miał w głowie wiszącego w powietrzu autobusu, a więc teoria dystorsji całkowicie odpada. Naprawdę tak trudno to pojąć? Cielebiaś. Po co ciągle mieszasz? Po co ciągle wkładasz kij w szprychy? Emilcin to nasze dobro narodowe, a ty je nieustająco podważasz. Nieładnie. Zamiast akcji patriotycznej z Emilcinem, to propagujesz amerykańską szurię z tym swoim ranchem Skinwalkera, którym się pasjonujesz. Tak jak Bernatowicz się fascynuje antychrześcijańską książką Misja. Tak ty tym ranchem Skinwalkera. Znowuż takie dziwne fascynacje. Ani by Wolski nie wymyślił takich wirów po bokach. Bo i po co te wiry Wolskiemu były potrzebne w tych beczułkach? Całkiem bez potrzeby by były. On by tego nie wymyślił, bo nie miał tego skąd zaczerpnąć. Czyli w żadnym wypadku na 100% żadna teoria dystorsji nie wchodzi tutaj w grę. Jak zwykle Cielebiaś sieje tą swoją paranormalną propagandę. Podobnie jak Bernatowicz sieje swoją z kosmitami buddystami. Ponownie mentalnie bracia bliźniacy. Jak nic. Obaj próbują urabiać nas ideologicznie. Analogicznie ma się rzecz z podobieństwem kosmitów do Chińczyków. A nie rosyjskich żołnierzy, panie Cielebiaś, chyba że masz na tych rosyjskich żołnierzy dowody z książek, bo Wolski na nagraniach mówi o Chińczykach i mówi, że kosmici byli podobni do nich, ale jednak drobniejsi. To jest na moim nagraniu H10. Czyli to też jest sprzeczne z jakąś bzdurną, paranormalną dystorsją. Bo kosmici byli jednak inni niż widziani kiedyś przez Wolskiego Chińczycy. Czyli żadna dystorsja. Reasumując, pomysł Cielebiasia z analizą teorii dystorsji odnośnie Emilcina jest całkowicie pozbawiony jakiegokolwiek sensu. Więc po co w ogóle Cielebiaś porusza tę paranormalną teorię? Przecież w ten sposób Cielebiaś powoduje tylko zamęt. I tym sposobem szkodzi polskiej ufologii. To jest jego krecia robota. Według mnie wynika to z paranormalnych wierzeń Cielebiasia, w myśl których Cielebiaś minimalizuje ciągle pozaziemskie pochodzenie zjawiska UFO. I każdy dowód na kosmitów jest dla niego ością w gardle. Dlatego podważa Emilcin tą paranormalną hipotezą. Bo to jest paranormalna hipoteza, ale mało tego. Ta hipoteza jest sceptyczna. To jest po prostu antyufologiczna. Ta hipoteza dystorsji. Przecież to był sceptyk ten Karawaka. No i właśnie powiem to, że cała ta hipoteza dystorsji Karawaki to nic innego jak implementacja koncepcji bożka paranormalnego. Tak to nazwałem. Roboczo można powiedzieć, bo oni to różnie nazywają, ci wyznawcy religii paranormalnej. Ja odkryłem tą religię. No i wpisuje się ta hipoteza dystorsji w tą religię paranormalną, którą odkryłem i opisuję w nagraniach.
Ta teoria to są po prostu totalne bzdury. Kolejna zwykła religia zastępcza. Dla ludzi pogubionych religijnie. Przy okazji zapowiadam, że planuję wyśmiać w osobnym nagraniu tę żałosną, absurdalną, paranormalną hipotezę. Tą dystorsję. I wtedy jej fani dostaną psztyczka w nos. Uwaga, przerwa na łyk kawy. Czyli jak widać w tym nagraniu, Cielebiaś tak gada i gada bez głębszego przemyślenia sprawy. Ludzie, nie dawajcie wiary jego wnioskom czy wątpliwościom w zakresie Emilcina, bo wyjdziecie na tym jak Zabłocki na mydle. Jeśli kosmici zostaną ujawnieni, to Cielebiaś powinien publicznie zjeść swój kapelusz za to nieustanne podważanie pozaziemskiej koncepcji. W ogóle w temacie Emilcina najlepiej Cielebiasia nie słuchać. On realizuje w tym temacie jakąś swoją tajną politykę opartą na jego ideologiach i wierzeniach. Wracamy do tej fejkowej dystorsji. Co się dalej dzieje w tym styczniowym nagraniu? Po chwili Cielebiaś potwierdza moją tezę, że on tak gada dla samego gadania, bo w dalszej części nagrania nawet sam się wycofuje częściowo z pomysłu tej hipotezy dystorsji w przypadku Emilcina, albowiem nie spina mu się z relacją małego popiołka. No, że tam też był, to samo zobaczył, to nie mogło z dwóch głów być wyciągnięte to samo, prawda? Ale oczywiście w jakimś kolejnym nagraniu znowu powróci do tej swojej dystorsji. Uparcie. Jak Bernatowicz w każdej rozmowie powraca do rycerza Marcinka. Tak, Cielebiaś w każdej rozmowie o Emilcinie z tą dystorsją. Czepił się jak rzep psiego ogona. A ta dystorsja w Emilcinie to jest szukanie dziury w całym. Co wykazałem? Że to w ogóle nie ma żadnego umocowania. Szkoda na takie bzdury czasu. No, to sobie możemy to odpuścić, tą dystorsję już całkowicie. No i cóż można dalej powiedzieć? Że on sieje ferment. Wyraźnie widać, Cielebiaś, że Emilcin nie spina się z jego postrzeganiem zjawiska UFO. I dlatego ciągle podważa Emilcin i atakuje. Bo mu on nie pasuje. Słyszę o tym w wielu wypowiedziach. On ciągle powtarza: coś mi tu nie gra, coś mi tu nie gra. I ciągle coś mu nie gra w tym Emilcinie. I cały czas zasiewa wśród swoich słuchaczy takie wątpliwości. Coś mi tu nie gra, coś mi tu nie gra. No po prostu indoktrynacja. Według mnie Cielebiaś tą swoją sceptyczną działalnością szkodzi Emilcinowi bardziej niż Rdutowski swoją żałosną hipotezą hipnozy. Bo Cielebiaś ma już ponad 42 000 subskrybentów. A więc dużo ludzi słucha tych jego bajań. Swoją drogą fani Cielebiasia mogliby część czasu jemu poświęcanemu skierować na moje nagrania, bo ja mam ponad 400 razy mniej subskrybentów od Cielebiasia. A wydaje mi się, że ja mam większe szanse przybliżyć się do poznania zasad zjawiska UFO, czyli kosmitów. Zaś Cielebiaś nie jest w stanie dotrzeć do sedna sprawy. Z powodów ideologicznych. Przez tę religię paranormalną. On wszędzie widzi jakieś zjawiska psi, czyli rzekomo parapsychiczne. Ponadto jakieś zjawiska parafizyczne, jakąś wysoką dziwność, jakiś żywy folklor. Cielebiaś namolnie wciska swoim słuchaczom idee, które ja nazywam religią paranormalną. Znacie to skądś? Bo ja tak. Do znudzenia wciska swoim słuchaczom ideologię
identycznie jak Bernatowicz tę swoją reinkarnację i inne swoje wierzenia. Znowuż właśnie ta indoktrynacja. Znowu ideologiczni bracia bliźniacy. W sensie, że lubią ideologię wciskać ludziom. Ponadto Cielebiaś nawet publicznie przyznaje, że on woli ciągle szukać i zadawać pytania. Według mnie jego rajcuje zabawa w łapanie króliczka, a nie jego złapanie. W debacie ufologicznej stwierdził, że ufologia to ciągłe stawianie pytań i poszukiwanie odpowiedzi na pytania, na które nie da się udzielić odpowiedzi. Moje podejście jest całkiem inne. Ja analizuję wszystko od strony zdroworozsądkowej, naukowej, statystycznej, technicznej. A ponieważ jestem uporządkowany religijnie, to nie mieszam ufologii z wierzeniami. Nie wciskam słuchaczom kitów ufologiczno-religijnych, bo jestem katolikiem. Natomiast wciskanie kitów parareligijnych realizują prawie wszyscy ufolodzy. Bo oni w większości wyznają albo religię paranormalną, albo ezoterykę lub inne pomniejsze ufokulty. Choć mają się często za niewierzących. No ale to taki śmiech na sali. Ponownie wracamy do styczniowego analizowanego nagrania z 2024 roku. Chwila na łyk. Po kolejnej chwili Cielebiaś wypowiada zdanie, że może faktycznie Rdółtowski ma rację, że coś tam kombinowano z Emilcinem. Czyli według mnie mówi to, byleby obrzucić błotem przypadek Wolskiego. Bo Cielebiaś nie podaje, w co konkretnie uwierzył Rdółtowskiemu. Przecież nie w tę absurdalną hipotezę hipnozy. A co do akcji tajnych służb PRL, to Rdółtowski przecież wycofał się z pierwotnego pomysłu, że Emilcin to była robota tych służb. Zatem zdanie Cielebiasia, że może coś tam kombinowano z Emilcinem, bez podania konkretu, to klasyczne wpisywanie się w definicję insynuacji. A więc podważanie wiarygodności incydentu w Emilcinie poprzez budowanie atmosfery niejasności, podejrzeń, ale bez podania konkretnych dowodów ani argumentów. Wobec tego oczekuję od Cielebiasia konkretów, czyli niech powie dokładnie, w jakie twierdzenia Rdółtowskiego uwierzył. Ma Cielebiaś podać, co według niego kombinowano z Emilcinem, bez żadnych insynuacji. Konkrety, Cielebiaś, konkrety, tak jak jego fani mówią do Bernatowicza. Konkrety, konkrety. Jeszcze łyczek. Ale to nie wszystkie moje konkrety w tym odcinku. To jeszcze nawet nie połowa. Słuchajcie dalej. Teraz będzie samo gęste. Teraz będzie o wypaczaniu wypowiedzi Arka Kocika. Jednak, zanim do tego przejdę, to poradzę Cielebiasiowi, aby przesłuchał ze zrozumieniem 7. debatę ufologiczną. W niej Damian Trela, czyli można powiedzieć kolega Cielebiasia, i Leszek, czyli też ta sama relacja, oraz inni znajomi Cielebiasia oceniają, że Emilcin jest całkowicie wiarygodny. Tak mówią w 7. debacie. Podobnie uważa Arek Kocik w analizowanych teraz i tutaj nagraniach. Oraz innych też, czyli co najmniej 3-krotnie
Arek Kocik tłumaczył Cielebiasiowi, że Emilcin jest prawdziwy. I robił to w koleżeńskiej rozmowie. Ale nic to nie dało. Cielebiaś cały czas gra w swoją tajną grę zasiewania niepewności i stawiania absurdalnych pytań, podważających wiarygodność Emilcina. Tylko Cielebiaś, jedyny z całej tej swojej szeroko pojętej grupy, nieustająco poddaje Emilcin w wątpliwość. Dlatego on mnie tak wkurza. Znam przypadek emilciński bardzo dobrze. Ten Cielebiaś mnie wkurza. Znam ten przypadek bardzo dobrze. Oraz wszelkie argumenty i hipotezy sceptyków. Nie dam sobie wciskać żadnych kitów w tym temacie. Wracamy do nagrania Cielebiasia ze stycznia, czyli rozmowy z Arkiem Kocikiem. Bardzo ważnej. W tym samym nagraniu Arek Kocik mówi, że według niego Emilcin, to będzie cytat, bezsprzecznie miał miejsce. To jest cytat. Bezsprzecznie miał miejsce. Niech sobie Cielebiaś to stwierdzenie Arka, że Emilcin bezsprzecznie miał miejsce, napisze dużymi literami nad łóżkiem i niech to sobie wkuje na pamięć, żeby mi się nie ważył więcej pomylić w tej kwestii. Czyli żeby mnie nie denerwował ponad miarę. Arek tylko rozważał ewentualność, czy służby PRL, czy służby wykorzystały Emilcin do tworzenia podległego im ufologa, czyli Blani Bolnara. Arek użył słowa wykorzystanie. Zapamiętajmy to. Arek rozważa wykorzystanie Emilcina przez służby. Arek powiedział to po próbie rozważania przez Cielebiasia ewentualnych skutków zrobienia Emilcina przez służby specjalne. Czyli Cielebiaś poszedł w tą stronę w rozmowie. A Arek od razu go sprowadził na ziemię i powiedział, że bezsprzecznie miał miejsce Emilcin, a służby wykorzystały Emilcin do zrobienia, do tworzenia w zasadzie, kontynuacji tworzenia. Taka jest koncepcja zresztą Arka, bo on nie ma na to żadnych dowodów, to są jego domysły, przypuszczenia. Czyli Arek powiedział to po próbie rozważania przez Cielebiasia ewentualnych skutków zrobienia Emilcina przez służby specjalne. A więc Arek nie podważa Emilcina w żadnym wypadku, tylko rozważa udział służb w karierze Blani Bolnara. Ale już Blania był zrobiony tym w ogóle ufologiem przed Emilcinem. No. Czyli Arek to rozważa. A więc wykorzystanie Emilcina, panie Cielebiaś, a nie jego stworzenie. Wykorzystanie Emilcina. Zapamiętaj pan raz na zawsze, żebym się nie musiał powtarzać. Łyczek kawy, bo trzeba zliczyć się. Natomiast Cielebiaś w nagraniu z 3 kwietnia tego samego roku, czyli 2024, a więc 2,5 miesiąca później, twierdzi, że Arek Kocik wysnuł hipotezę, że Emilcin został w jakiś sposób zmanipulowany, aby uczynić z Blani agenta służb PRL od spraw UFO. No po prostu szlak człowieka trafia. Najprawdopodobniej Cielebiaś mówi o hipotezie z tego poprzedniego nagrania. Z ich wspólnej rozmowy, którą omówiłem przed chwilą. A w nim Arek wyraźnie podkreślił, że Emilcin bezsprzecznie miał miejsce, czyli nie był zmanipulowany. A ten mówi, że Arek mówi, wysnuł hipotezę, że Emilcin został w jakiś zmanipulowany. Czyli co?
No ktoś tu chyba coś przekręcił. Prawda? Podkreślałem przed chwilą, że tam padło słowo wykorzystanie, nie manipulacja. Więc albo Cielebiaś przytacza inną hipotezę Arka, sprzeczną z przytoczonymi słowami Arka zanalizowanego styczniowego nagrania, w co bardzo, ale to bardzo wątpię, bo nie wierzę, aby Arek zaprzeczał sam sobie. Albo druga ewentualność, prawie pewna, że Cielebiaś mało zrozumiał ze swojej rozmowy z Arkiem i wypaczył jego słowa. Moje przypuszczenie jest takie, że pod wpływem swojej ideologii paranormalnej całkiem przekręcił słowa Arka. Przypuszczam tak, ponieważ twierdzenie o zmanipulowaniu w jakiś sposób Emilcina stoi w całkowitej sprzeczności z opinią Arka, że Emilcin bezsprzecznie miał miejsce. Arek w żadnym wypadku nie mówił w tym nagraniu, że Emilcin został zmanipulowany. I wątpię, żeby to mówił w innym. Bardzo w to wątpię. No w zasadzie zerowe prawdopodobieństwo. Arek mówił, że służby potrzebowały stworzyć legendę, ale ufologa, a nie Emilcina. Nic nie mówił o tworzeniu Emilcina. Te działania służb w celu tworzenia Blani jako ufologa miałyby mieć miejsce, o ile w ogóle zaszły, już dużo wcześniej, czyli przed Emilcinem. Bo właśnie dzięki już istniejącej sławie Blani i Bolnara jako głównego ufologa w Polsce przypadek emilciński trafił do niego. Według mnie Cielebiaś popełnił bardzo poważny błąd merytoryczny. Niech Cielebiaś zrozumie tę prostą zasadę. Jeśli Emilcin według Arka bezsprzecznie miał miejsce, to nie był zmanipulowany. Bo te dwa twierdzenia są wzajemnie sprzeczne. Czyli niech Cielebiaś nie przekręca opinii Arka Kocika, bo najprawdopodobniej przekręcił sens rozumowy tej ze stycznia. Czyli główny sens tamtych słów Arka. Strasznie mnie wkurzył Cielebiaś tymi słowami. Jestem na niego wściekły. Bo tak, to nie jest pomyłka. To mi nie wygląda na pomyłkę. Jak można tak postępować? To mi się nie mieści w głowie. To nie jest zwykła pomyłka. No ludzie tego słuchają, nikt nie reaguje, tylko ja. No ale faktem jest, że żeby to zauważyć, to trzeba być dobrze zorientowanym w temacie Emilcina. I trzeba być krytycznie nastawionym do analiz Cielebiasia, a nie w jego wierzyć jak w jakiejś sekcie. No może to tak. Ja na przykład uważam, że analizy Cielebiasia są nic nie warte, bo są oparte o dogmaty religii paranormalnej, którą on ciągle z tą paranormalnością wtłacza wszędzie, wtłacza na siłę. To w tym nie ma w ogóle żadnego obiektywizmu, to jest indoktrynacja. Te słowa Emilcina, chwila na łyk kawy. Te słowa, że Emilcin został w jakiś sposób zmanipulowany, powiedział Cielebiaś swoim słuchaczom w lajcie ufologicznym. Wniosek jest taki, że najlepiej, żeby Cielebiaś zaprzestał robienia tych lajtów, bo tymi nagraniami szkodzi ufologii. Tak jak Bernatowicz szkodzi ufologii, wykorzystując ją do szerzenia reinkarnacji i kosmitów buddystów. Już kolejny raz widać, jak oni są bardzo podobni do siebie, a niby walczą ze sobą. Po prostu mentalni bracia bliźniacy, Bernatowicz i Cielebiaś. Obaj szkodzą ufologii.
przez te ich wierzenia szkodzą. Nie ulega wątpliwości, że w trakcie lajtów ufologicznych Cielebiaś nie zawsze jest w stanie przytaczać bezbłędnie koncepcji swoich kolegów, bo prawie na pewno chodziło mu o tamtą rozmowę. Gdyż Arek by nie zaprzeczył sobie. Niech ochłonę, bo się strasznie wkurzyłem na Cielebiasia, aż się zagotowałem. Skończyła się kawa. Trzeba robić więcej. Wykluczam raczej jakąkolwiek pomyłkę Arka, gdyż uważam, że Arek Kocik z całej szeroko pojętej grupy Cielebiasia jest najinteligentniejszy i najbystrzejszy. Choć religijnie, politycznie i światopoglądowo jest chyba moim przeciwieństwem, to jednak z szeroko pojętej grupy Cielebiasia ufologicznie jest mi najbliższy. Jest wygadany, ale mówi konkretnie, słucha uważnie drugiej osoby, precyzyjnie się wypowiada. Od razu Cielebiasia poprawił, gdy ten coś zaczął rozważać udział służb w Emilcinie. Arek powiedział wtedy od razu, że Emilcin bezsprzecznie miał miejsce. Czyli Arek nie dał się wpuścić na minę. Sprowadził Cielebiasia na ziemię. Ponadto Arek jest zdroworozsądkowy i analizuje stronę naukową wydarzeń. A ma bardzo dużą wiedzę, więc warto go słuchać, bo się można dowiedzieć ciekawych rzeczy od niego. I jest według mnie z całego tego towarzystwa najdalej od religii paranormalnej. Nawet sobie nie przypominam, aby z własnej woli coś zaczynał na ten temat. Krótko mówiąc, z całej tej grupy najchętniej słucham analiz Arka Kocika. No i jeszcze wrócę do lajtów. W tych swoich lajtach to Cielebiaś tak plecie i plecie, bez ładu i składu. Istny groch z kapustą. Nawet opowiada, że lubi zupę z makaronem. Albo, że wcale nie siedzi w piżamie. On po prostu sobie w nich nie radzi. Ale z drugiej strony w tych lajtach zdradza tajniki swoich poglądów ufologicznych. Po prostu, według mnie, traci nad sobą kontrolę. No i wtedy można się dowiedzieć, co on tak naprawdę myśli. I te najbardziej mnie wkurzające treści to padły właśnie w lajtach, w tym grochu z kapustą, między wierszami. No i wracamy do nagrania z kwietnia, bo to jest kwietniowe, analizowane teraz. Czyli w tym nagraniu z kwietnia, w tym samym nagraniu Cielebiaś powiedział, że Wolski opisał kosmitów jak nurków. No teraz zaanalizuję takich kilka tekstów Cielebiasia. Cielebiaś powiedział, że Wolski opisał kosmitów jak nurków. Czyli rzekomo miałby wiedzieć, jak wygląda nurek. A przecież Wolski nigdy nie widział nurków. I podobno nie wiedział, jak wygląda nurek. No jemu, jak pamiętam, to jemu ludzie mówili, że tak to wygląda. A nie, że on to stwierdził, bo on nie widział nurka. Ponadto Cielebiaś mówi, że opisał ich jak Marsjan. A przecież Marsjanie nie istnieją. No to jak mógł opisać ich jak Marsjan? Oraz przecież Wolski nie czytał żadnych książek science fiction, no nawet gazet nie czytał. Telewizji nie oglądał, nie mieli telewizora, więc nie znał nawet jakichś wyobrażeń Marsjan z takiej literatury. To jest po prostu bzdura na resorach. Po prostu Cielebiaś plecie głupoty. Plecie głupoty, bez zastanowienia. Tak mu, co mu przyjdzie. No bo tak wygląda ten light, tak, że on mówi
W zasadzie bez przygotowania. No może coś tam sobie czasem przygotuje na początek, na połowę tego lighta. I mówi dalej Cielebiaś, że Wolski opisał kosmitów jak Sowietów, a przecież porównał ich do Chińczyków, a nie Sowietów. Tak jest w nagraniach. Nie wiem skąd Cielebiaś czerpie o tych Sowietach, bo w nagraniach kilkukrotnie mówi o Chińczykach, a o żadnych Sowietach. I ponadto stwierdził, że byli drobniejsi od Chińczyków, a nie tacy jak oni. Czyli nie opisał ich jak Chińczyków, tylko mówi, że byli drobniejsi. Porównał ich. Każdy normalny człowiek porównuje. Wolski w ogóle był genialny. On, moim zdaniem, to był bardzo inteligentny człowiek. Według mnie. I bardzo spostrzegawczy. Czyli jak rozumiem te wypowiedzi Cielebiasia, to sugeruje on, że Wolski pobrał obraz kosmitów ze swojej głowy. Jeśli tak sugeruje, czyli coś w rodzaju znowuż tej dystorsji, chociaż to mówił nawiązując do jakichś chyba coś nawiązywał do folkloru, do kulturowych zwyczajów chyba nawiązywał. Jeśli tak sugeruje, że wziął to Wolski z głowy, to są kolejne skrajne absurdy. No bo nie wziął tego z głowy. Czyli absurdy Cielebiaś prawi, niech się uspokoi. Niech on się uspokoi, niech się zajmie czymś pożytecznym w ufologii. Prezentowaniem przypadków, jakby reporter, bez tych swoich analiz, nic nie wartych. W końcowej wypowiedzi Cielebiaś znowu powtarza swoją mantrę, że w Emilcinie coś jest, co nie gra. Co nie? A to było najśmieszniejsze. Że w Emilcinie coś jest, co nie gra. Tylko co nie gra? To nie mówi, ale sam się pyta, co mi tu nie gra? I się zastanawia, mruczy coś tam pod nosem, coś tam sobie pod nosem analizuje, coś wymienia, coś tam mruczy, coś wymienia, może to, może tamto, wytęża mózgownicę, co mu tu nie gra? No wiadomo, że nie wymyśli, no ale do kamery to robi. Wytęża mózgownicę i na koniec stwierdza, nie ma pojęcia, co mu tu nie gra. No po prostu śmiech na sali. No, sam siebie skompromitował jeszcze, bo chciał się popisać, że on analizuje, co mu nie gra, ale coś mu nie gra. No jak można takie głupoty mówić? Że coś mi nie gra i analizuje, ale co mi tu nie gra? No jak coś kogoś boli, to chyba wie, co go boli. Tak? Co jest ładne, co jest brzydkie, a nie jakieś takie głupoty. Czyli myślał, a na koniec stwierdził, że nadal nie wie, o co mu konkretnie chodzi. No po prostu śmiech na sali. Ubawiło mnie. Ten fragment mnie najbardziej zawsze śmieszy. Istny kabaret. I totalna kompromitacja Cielebiasia. Śmiech na sali. Czyli według mnie nieustające bzdury Cielebiaś opowiada. Takie gadanie dla samego gadania. Znowu szkodzi ufologii podobnie jak Bernatowicz. Czyli znowu powtórzę, że to są bracia bliźniacy z mojego punktu widzenia. Ale szczegółowo, dlaczego ich tak postrzegam, to będzie w kolejnych nagraniach, bo dzisiaj już brak na to czasu. No miało być krótkie to nagrania, widzicie jak wyszło w praktyce. No bo tyle mam do powiedzenia, że ciągle coś dopisuję do tekstu, a potem jeszcze jak mówię, to jeszcze dodaję. No i tak to nieustająco rośnie. No ale lecimy dalej. W ogóle Cielebiaś powinien zaprzestać siania tej swojej paranormalnej propagandy. Paranormalna propaganda. Niech się zajmie przedstawianiem suchych faktów ufologicznych. Newsy w tym jest dobre.
bo ma ten dostęp do, wie gdzie, co tam śledzić i tak dalej, zna te języki biernie, prawda, potrafi skorzystać, wysłuchać, przeczytać, bez tej propagandy religijnej i ideologicznej. Mam tu na myśli religię paranormalną, o której zrobiłem już 3 nagrania, i mam na myśli ideę ewangelistów tej religii, takich nazywam ewangelistami. No, oni, wyznawcy tej religii, wierzą w słuchają przynajmniej, może nie wierzą, bo one są wzajemnie sprzeczne. No oni wierzą tak wyrywkowo. A z tej w to wierzy, a ten z tej w to wierzy i tak sobie wierzą z tych ewangelistów we fragmenty i sobie montują, każdy ma inną wersję tej religii, ale łączą właśnie ich te pewne zasady, które omawiam w tych nagraniach religii paranormalnej. Chciałbym, żeby ludzie się bardziej z nimi zainteresowali, wtedy mi się będzie chciało kolejne odcinki szybciej robić, bo mam je wstępnie napisane, ale ciągle są ciekawsze rzeczy, bo ludzie pierwszą i drugą część to mało obejrzeli. Dopiero trzecia i to też nie wiem, czy nie ze względu na Bernatowicza. Wolałbym, żeby wszystkie się zainteresowali wszystkimi, wtedy mi się będzie bardziej chciało robić. Jeszcze zobaczę, czy coś tam z tej kawy jest, ale Zalwit to ma cały kubek. Cielebiaś to chyba dużo wody pije. Znaczy, wid pije wodę, no to dużo chyba pije. Za mało tej kawy. No lecimy dalej. Jest jeszcze wiele innych stwierdzeń Cielebiasia w zakresie Emicina, które mnie wkurzają. Które są próbą siania zwątpienia lub zamętu. Ale już na dzisiaj wystarczy. To już to skomentowałem, co chciałem skomentować. Ale lecimy dalej. Mówię ponownie do słuchaczy Cielebiasia. Nie słuchajcie Cielebiasia w kwestii Emilcina, bo nie warto. Najlepiej słuchać moich nagrań. Ja nie wymyślam takich głupot, takich sprzeczności, takich nielogiczności, nie podważam. Wręcz jestem zakochany w Emilcinie. To jest 8. nagranie o Emilcinie, będą następne. Zaglądajcie wszyscy na mój kanał przynajmniej raz w tygodniu, żeby sprawdzić nowości. Właśnie wyliczyłem, że w tym roku robię średnio co około 9 dni nagranie, więc raz w tygodniu warto zaglądać, ale przecież jest już 47 nagrań, więc można poszperać, coś posłuchać, coś skomentować, z czymś się nie zgodzić. Zapraszam do niezgadzania się ze mną. Ferment musi być dyskusja naukowa. Jeśli zajrzycie i nie będzie nic nowego, to albo wpiszcie sobie jakieś interesujące was słowo w polu szukania na moim kanale. Wtedy wyskoczą wam moje nagrania w tym temacie, jak sobie YouTube poradzi. Albo kliknijcie zakładkę najciekawsze. No i tam są te, co wiadomo, posortowane według tych, co ludzie najbardziej klikają. A teraz pytam Roberta Bernatowicza, orędownika Emilcina. Co jest większym zagrożeniem dla przypadku Jana Wolskiego z Emilcina? Czy żałosna hipoteza hipnozy, którą sztuczna inteligencja od razu wyrzuciła do kosza, jak to opisałem w nagraniu Haszu 5, czyli to hipoteza Rudutowskiego, czy może takie nieustające poddawanie w wątpliwość przypadku Emilcińskiego przez Cielebiasia? Niech mi Robert Bernatowicz powie, jak uważa, ciekaw jestem jego opinii, bo według mnie bardziej w Emilcin uderza Cielebiaś, więc na nim trzeba się skupić. Na polemice z Cielebiasiem. Reasumując moją polemikę, oczekuję od Cielebiasia konkretów. Rzucam wyzwanie Cielebiasiowi. Każdą sceptyczną hipotezę niech przedstawi w postaci pełnej historyjki.
To ma być pełny scenariusz sceptycznej historii, tłumaczący wszystkie wydarzenia w Emilcinie, dosłownie wszystkie, pełny scenariusz. Zmierzmy się na argumenty. Ja obalę jego hipotezę. Zobaczymy, kto wygra. Ponadto oczekuję od niego dokładnych odpowiedzi na następujące pytania, bo dość kluczenia i siania wątpliwości, że rzekomo nie wiadomo, co się tam zdarzyło. Dość tego. A więc po pierwsze, niech Cielebiaś powie dokładnie, w jakie twierdzenia Rdółtowskiego uwierzył i co według niego kombinowano z Emilcinem. Czyli te dwa pytania w kwestii książki Rdółtowskiego. Tak, bo tak to wynika z tamtej rozmowy. Bo na tą chwilę to uważam, że Cielebiaś porzucił swoją grupę ufologiczną i przyłączył się do grupy Rdółtowskiego, czyli do skrajnych sceptyków emilcińskich. Mamy kolejnych braci bliźniaków ufologicznych, czyli Rdółtowski i Cielebiaś to dwaj naczelni sceptycy emilcińscy. Kolejni ufologiczni bracia bliźniacy. Teraz trwa rywalizacja między Cielebiasiem a Rdółtowskim. Kto z nich jest większym sceptykiem emilcińskim? No tak ja to widzę. To jest mój pogląd. Teraz po drugie, czyli drugi temat. Pytanie po rozmowie Cielebiasia z Arkiem i powoływaniu się na niego. Czy nadal uważa, że Emilcin zmanipulowano? A jeśli tak uważa, Cielebiaś, no nie Arek, tylko Cielebiaś. A jeśli tak uważa, to ma podać pełną historyjkę, jak zmanipulowano, od A do Z, czyli tę swoją hipotezę, która wyjaśniłaby wszelkie wydarzenia związane z przypadkiem Wolskiego. Czyli pełna historyjka. Od A do Z. Bo tak naprawdę to Cielebiaś stwierdził, że według niego Emilcin zmanipulowano, a nie Arek. Słyszymy to w końcówce kwietniowego nagrania, gdzie Cielebiaś stwierdza, że ma osobiste wrażenie, na które jednak, jak sam stwierdził, nie ma żadnych dowodów, że tam się mogło coś wydarzyć. Ale jednak ostatecznie Emilcin był produktem, tak on mówi, który miał pozwolić służbom specjalnym na kontrolowanie obrazu UFO. Cielebiaś stwierdza, że ma osobiste wrażenie, na które jednak nie ma żadnych dowodów. I twierdzi, że tam się mogło coś wydarzyć, ale jednak ostatecznie Emilcin był produktem, który miał pozwolić służbom. No to czyli rozumiem go, że mówi, że Emilcin był produktem służb specjalnych. No po prostu jest bezczelność godna skrajnego sceptyka. Cielebiaś, masz przedstawić pełny scenariusz tej historii z wyprodukowaniem Emilcina. Nie lękaj się i przedstaw tę historyjkę. Całą, od A do Z. Natomiast ja ją z przyjemnością wtedy obalę. I lecimy dalej z tym nagraniem, o którym mówię. W dalszej części tej samej wypowiedzi Cielebiaś prezentuje kolejny, jakiś nieprzemyślany bełkot, którego nawet nie zdołałem zrozumieć, bo według mnie był niespójny logicznie. Po chwili Cielebiaś sobie sam zaczął zaprzeczać w kolejnych słowach. No tego się po prostu nie da słuchać, na pewno się nie da zrozumieć czasami. Ta wypowiedź była pozbawiona sensu.
a sam pomysł z wyprodukowaniem Emilcina nie jest poparty żadnymi argumentami i żadną pełną hipotezą. Czyli znowu sobie Cielebiaś nie poradził w Lajczy. Jeśli to chodzi o tą wypowiedź, gdzie on mówi, że został wyprodukowany, no to zrozumiałem, że ma taką tezę, to niech to udowodni w postaci historyjki, a potem coś zaczął tak mówić, że sam sobie zaczął zaprzeczać, że tego się nawet nie da tutaj w polemikę, można tylko podsumować, że to był bełkot. Bo po prostu jakieś nieprzemyślane zdania wzajemnie sprzeczne padały w tej wypowiedzi po tych słowach o wyprodukowaniu Emilcina. Dobrze, czy to było w kwietniowym nagraniu? W kwietniowym. No i lecimy dalej. Nie poradził sobie po prostu w tym Lajczy chłopak. Jak zwykle. Bo i teraz jeszcze podsumuję to, że to stanowisko co do zmanipulowania ma być pełne, bo on się takimi on tak wpływa na ludzi jakoś, tak coś tam sugeruje, coś tam takie półsłówka, a to nie, ja jestem konkreciarz. Ma być pełna historyjka. Jak ktoś ma coś do przedstawienia, przedstawia pełną historię, od A do Z. Powtarzam to. Ma podać publicznie w nagraniu pełną historyjkę od A do Z. I ona ma tłumaczyć wszystkie wydarzenia, również te, co potem Blania zbierał jeszcze późniejsze świadectwa ludzi z czasu tych wydarzeń, co w latach 90. robił. To ma być pełny scenariusz historii, a ja to obalę. Czyli rzucam mu wyzwanie, zmierzymy się merytorycznie na argumenty. Myślę, że Cielebiasiowi wystarczy odwagi. Bo na razie to tylko gada i gada, po próżnicy. Dla mnie to tylko denerwuje. Bo takie głupoty to może każdy pleść. Zrobi nagranie i ja je obalam i wtedy są konkrety. Zobaczymy, kto wygra. Cielebiaś, nie lękaj się i przedstaw pełny scenariusz. A jeżeli on nie wie, jak przedstawić pełną historyjkę, to niech wysłucha końcówki nagrania H9 oraz początku H11. Bo tam właśnie przedstawiłem historyjkę odtworzoną z hipotezy przedstawionej przez sceptyka, bo on nie przedstawił pełnej historii, tylko przedstawił dokumentację jakby. A ja go prosiłem o pełną historyjkę, no więc ja odtworzyłem historyjkę na podstawie jego dokumentacji. I Cielebiaś może zobaczyć, jak to bawią. No i tak to moje odtworzenie nie jest tak szczegółowe, jak powinno być, ale Cielebiaś powinien to zrobić bardziej szczegółowo. Ale może się zainspirować, jak nie wiem. Bo to musi być wszystko pisane, żeby wszystko tłumaczyło. Żeby nie było żadnych niedopowiem. Jak ma koncepcję, jak nie ma, no to znaczy, że niech się po prostu nie odzywa na ten temat. I nie wsadza kija w szprychy. A jak będzie słuchał tego nagrania 11, to usłyszy, co czeka jego hipotezę. Jak się z nią rozprawię, bo tam właśnie obaliłem tą hipotezę sceptyka. Ja zrobię z hipotezy Cielebiasia marmoladę. Marmoladę zrobię z Cielebiasia hipotezy. Tak to widzę. Jeszcze powiem, że podobne brednie o stworzeniu czy sprowokowaniu Emilcina opowiada Cielebiaś w nagraniu z 29 maja. Czyli zobaczcie, jaki to jest skrajny sceptyk emilciński. On ciągle o tym myśli. Całe jego nagranie myślenie jest sceptyczne. I on w tym nagraniu z maja tego samego roku to coś tam strasznie kombinuje. Tam mamy wyraźną jakąś insynuację co do Emilcina. Mamy do czynienia z jakąś insynuacją, bo Cielebiaś powiedział, że coraz więcej wątpliwości co do Emilcina składa mu się w pewien ciekawy ciąg. No czyli znowuż tutaj
tak ciągle faszeruje tych swoich słuchaczy takimi tekstami. Następnie opowiada, że, to jest śmieszne, ktoś mu powiedział, że spotkał się z kimś, kto temu komuś mówił, czyli tu jest jakaś istna poczta pantoflowa jak w utworze Kai swojego czasu, i że rzekomo Blania Bolnar brał udział w testach psychotronicznych w wojsku jako ekspert. I że to nie były zwykłe testy, to nie były zwykłe. Mówi o jakichś daleko sięgających korzeniach Blani, czyli po prostu tworzy jakąś taką atmosferę. Według mnie Cielebiaś coś insynuuje ewidentnie, bo nic nie mówi konkretnie, o co mu chodzi. Coś nam tu wciska. To jest jakaś jego polityka. Dlaczego on to robi? Zadajmy sobie pytanie. Tylko obrzuca Emilcin tymi swoimi wątpliwościami, podejrzeniami i spiskowymi teoriami. A Cielebiaś to jest specjalista od teorii spiskowych. I po chwili znowu powtarza mantrę swoją, że coś mu nie pasuje z Emilcinem. No to po prostu powtarza w każdej prawie wypowiedzi, jak się go pytają. Następnie stwierdza, że według niego Emilcin został stworzony, sprowokowany przez wojsko czy inne służby, żeby zrobić z Blani eksperta od UFO. Czyli tu są po prostu w tym majowym, to są kolejne insynuacje. Cielebiaś jest niepoważny. To jest totalna kompromitacja. Czepia się Amerykanów, a jest dużo gorszy od nich w tych swoich mętnych i niejasnych wypowiedziach. Czyli jeżeli to jest, no to tam był produktem służb, a tutaj mówi, że został stworzony przez wojsko czy inne służby, no czyli to jest ta sama koncepcja, rozumiem, tak? Czyli powrócił, no to niech przedstawi tą koncepcję od A do Z. Czyli ponawiam wyzwanie, ma opowiedzieć w szczegółach pełny scenariusz wydarzeń. Może opowiedzieć kilka. Jak znajdzie dwie hipotezy, które alternatywnie tłumaczył Emilcin, proszę bardzo, ja to obalę. Według niego alternatywnie. Ale obawiam się, że on nawet na jednej nie stworzy, bo po prostu nie ma argumentów. On nie ma argumentów. To jest tylko takie gadanie w nieznanym mi celu. Natomiast jeden cel na pewno jest, żeby po prostu uderzyć w Emilcin. O, tak to powiedzmy. I kolejna porcja insynuacji jest w nagraniu z 25 września 2025 roku. Najpierw coś rozważa, teoretycznie, różne ewentualności alternatywne z Wolskim, z jego wersjami opowiadanych historii, a nawet z jego kłamstwami. Czyli mówi w tej wypowiedzi jak skrajny sceptyk emilciński. Czyli to powtarzam, że taka jest moja teza, że on się stał sceptykiem emilcińskim. Następnie w 3 momentach tego lajta insynuuje potencjalną wiedzę tajemną na temat Emilcina, jakiegoś tajemniczego świadka wydarzeń, ufologa z tamtych czasów. Że może on napisze książkę, która może dużo zmienić, jakieś swoje wspomnienia może opisze. Ale Cielebiaś nie mówi, kogo ma na myśli. No a dlaczego nie mówi? Może w ogóle taka osoba nie istnieje. No bo jej nie podaje, a mógłby. No bardzo dziwne. Nie uważacie Państwo, że to jest dziwne? Cielebiaś wyraża nadzieję, że ten facet mógłby namieszać w sprawie emilcińskiej. Czyli według mnie Cielebiaś jak Kania Dżdżu wypatruje książki obalającej przypadek emilciński. Że ten ktoś napisze,
ale nie podaje go, no to po prostu, no to tamten w ogóle widać, że nawet jeżeli istnieje w ogóle ta osoba, no to ona nawet nie zaczęła pisać, no to skąd są te podejrzenia Cielebiasia? No to jest po prostu, przecież on nie ma żadnych argumentów, żadnych przesłanek do stwierdzenia takich swoich tekstów. Nie ma żadnych tych, no to takie normalnie jak w tej piosence Kai. Ktoś coś powiedział i tego i coś tam było, że tak po prostu powstają takie poczta pantoflowa, coś tam, jakieś insynuacje i tak dalej. Znowuż, no to może przesadziłem, bo to była inna aluzja, ale też mi się tak kojarzy to z takimi właśnie, no z takim gadaniem. Tworzeniem spiskowej teorii, spiskowej atmosfery. Ajajajajajaj. Czyli on, jak Kaniadżu, wypatruje kolejnej książki obalającej Emilcin, kolejnej sceptycznej książki w rodzaju tej Rdutowskiego o hipnozie. A po chwili zarzuca Amerykanom, że podkręcają atmosferę, a sam to robi w przypadku Emilcina, gdy mówi o jakimś tym tajemniczym świadku wydarzeń. Sam podkręca, a zarzuca Amerykanom, że oni podkręcają w innej sprawie ufologicznej. No po prostu Kali to może. Istny kabaret. Tak więc, reasumując to wszystko, to są już Himalaje absurdu Cielebiasia. Wstyd i żenada. Tak, lecimy dalej. Wymieniłem punkt 1, punkt 2. To można się wrócić, sobie je przypomnieć. Tak, a teraz jest po trzecie. Jak pamiętam, to w innym nagraniu słuchacz przypomniał Cielebiasiowi, że miał powiedzieć, czy Cielebiaś miał powiedzieć, jak zahipnotyzowano Wolskiego. Takie zadał słuchacz Cielebiasiowi pytanie. A Cielebiaś odpowiedział, że to będzie powiedziane, tak jak pamiętam, że to w następnym roku, czyli to było chyba z 25 roku pytanie zadane i dotyczyło śmiało 26. A wiemy, że Cielebiaś ze swoją grupą wybiera się do Emilcina 9 maja. Chyba dlatego 9, żeby się nie spotkać z Robertem Bernatowiczem. Biorąc pod uwagę podważanie przez Cielebiasia Emilcina, to spodziewać się można zjazdu kryptosceptyków emilcińskich. Może jeszcze Rdutowskiego zaproszą. To by była heca. No to by się zdekonspirowali. Więc może przedstawi wtedy tę sceptyczną hipotezę o tym zahipnotyzowaniu. Ale znowu to ma być pełna historyjka od A do Z, która wszystko tłumaczy. W ramach żartu zadam pytanie, czy może Lech Emfazy Stefański współpracował z Wawrzątkiem w tej akcji hipnozy. No, dowiemy się niedługo tych szczegółów. No i tu się zbliżamy już do zakończenia. Podsumowując, rzuciłem wyzwanie Cielebiasiowi. Kilkukrotnie. Każdą sceptyczną historię niech przedstawi w postaci pełnej historyjki. Zmierzmy się na argumenty. On przedstawi pełną historyjkę sceptyczną, jedną lub kilka od A do Z, a ja ją obalę. Mam nadzieję, że Cielebiasiowi nie zabraknie odwagi, czego mu szczerze życzę. Zadałem mu też konkretne pytania i oczekuję, że na każde z nich wyczerpująco odpowie, bez wymigiwania się od konkretów. Tylko bez tych swoich mantr w rodzaju coś tam się stało w Emilcinie, ale nie wiadomo co, nic nie wiemy, bo wszyscy poumierali, że coś jest nie tak z Emilcinem, że nie teges, że są jakieś w nim luki i tak dalej i tym podobne. Nie ze mną te numery, Cielebiaś. Dziękuję za uwagę.